Wracamy bardzo szybko do filmu numer 403 i około 40 minuty, kiedy rozpoczęliśmy robić otwór przelotowy w ostatniej cesze i tutaj się niestety sknociło troszeczkę. Także ten odcinek ma na celu wyprostowanie błędu, który tutaj popełniłem zupełnie przypadkowo, ponieważ jak sobie włączycie film w 40 minucie, to słyszycie, że tam mówię o tym, że należy skorzystać, że też powinno się skorzystać z osi konstrukcyjnej, wskazuję to, ponieważ wtedy łatwiej nam jest rzutować element konstrukcyjny, łatwiej nam się do niego bazować, nie musimy za każdym razem rzutować szkiców. No a potem co zrobiłem? Ano zrobiłem błąd, że tak powiem, coś się w obwodach, jakieś zwarcie nastąpiło i zamiast faktycznie Wam pokazać, jak tą oś zrobić, to co zrobiłem? Zrzutowałem krawędzie, uzyskując błędne położenie otworu FI12 względem tego cylindra. Więc teraz ten błąd, który popełniłem, prześledzimy sobie i jednocześnie, skoro już chcę Wam tutaj wyprostować, co się wydarzyło, to porozmawiamy sobie od razu o konsekwencjach takiej pomyłki i czy taki problem jest łatwo wyłapać, czy niełatwo. Błąd jest o tyle zresztą taki, że sam go nie wyłapałem w momencie, kiedy nagrywałem ten film, po prostu straciłem koncentrację. Natomiast wyłapał to jeden z widzów, pan Jan, któremu bardzo dziękuję za zwrócenie uwagi w tym temacie. Inny pan Jan niż od pokrętła z cyferkami. Dobra, przejdziemy do tematu. W ostatniej operacji, dlatego nawet wstępu nie robię specjalnie, żeby od razu ten problem Wam naświetlić. Zobaczcie, w ostatniej operacji robiliśmy obrót otworu względem osi. I tą oś zrobiliśmy sobie jako konstrukcyjną na szkicu poprzez rzutowanie krawędzi z cylindra. Tylko teraz zobaczcie, tu jest jeden z najbardziej podstawowych błędów, który niestety przydarzyło mi się podczas tego nagrania popełnić i który został przeze mnie niewyłapany. Bo zobaczcie, nie ma możliwości zrzutowania w prawidłowy sposób pełnej średnicy cylindra. Dlatego co się stało? Przesunęliśmy oś otworu. Przesunęliśmy oś otworu FI12 względem osi cylindra, który był podstawą do zrzutowania. Zrobiłem to zamiast zrobić tę osią konstrukcyjną, którą powinienem wykreślić i pokazać Wam, jak to zrobić, ponieważ też jest to podchwytliwe, przynajmniej w przypadku programu FreeCAD. No to niestety tutaj zrobiłem to na zasadzie zrzutowania tej krawędzi, co jest niedopuszczalne w takich sytuacjach. Dlaczego? Bo ta krawędź zrzutowana nie jest pełną średnicą, ponieważ jest oszukana przez żebro. Nie mamy tutaj pełnej ciągłości. Musielibyśmy sobie dopiero to konstrukcyjnie wykreślić. Zobaczcie, jaka jest skala błędu. Skala błędu zawsze będzie wynikać z grubości żebra. Im żebro będzie cieńsze, tym ten błąd będzie mniejszy. Kapnąłbym się pewnie dopiero, gdyby, prawda, to żebro miało tam grubość odpowiednią. Zresztą nie powinienem w ogóle w ten sposób robić. I teraz zobaczcie, jak otworzę sobie szkic i teraz sobie to od razu tutaj wskażemy. Zrzutuję sobie teraz środek, widzimy tego okręgu. On jest teraz w prawidłowym położeniu. Już na oko widzimy, że jest przesunięty otwór i zrzutujemy sobie krawędź. Widzicie, jest przesunięcie. I teraz możemy sobie sprawdzić, o ile użyłem prawidłowego wymiaru, ponieważ tutaj wiemy, nie ten wymiar. Wiemy, że ten wymiar jest zależny od szkicu. Mamy niecałe 3 dychy przesunięcia i teraz to jest tak mała wartość, że zdarzają się tego typu błędy w modelach. I teraz jak to powinno być zrobione? Skasujemy sobie tą operację i pokażę Wam, tak jak zacząłem wtedy w tym filmie 403 Wam mówić o osi konstrukcyjnej i dokończymy sobie w ten sposób, jak to powinno być zrobione. Skasuję ten szkic. I zobaczcie, powiedziałem tam, że powinno się skorzystać z elementu konstrukcyjnego typu oś, ewentualnie jeszcze możemy skorzystać z elementu konstrukcyjnego typu punkt. Skorzystanie z osi jest w programie FreeCAD podchwytliwe również i to chciałem Wam naświetlić. Zobaczcie, jak wybiorę sobie oś i bezpośrednio kliknę sobie tylko w cylinder, jako główna oś zostanie wyłapane przez program. Wydaje się, wszystko jest ok, ale ta oś jest również Ta oś również nie leży centralnie w centrum, w osi jakby tego cylindra, ponieważ do określenia pozycji również nie jest brany faktyczny zarys cylindryczny, tylko jest pozbawiony tej ciągłości wynikającej z postawienia tutaj żebra. Dlatego to jest błędne określenie. Zobaczcie sobie. Jak robiliśmy teraz, po wymiarze zrobimy pełny wymiar, to bodajże 74 mm było. Możemy sobie to w bardzo łatwy sposób sprawdzić. Utworzymy sobie tutaj nowy szkic i to, co mówiłem w tamtym filmie, rzutowanie osi konstrukcyjnych jest bardzo proste, bo otrzymujemy odcinek o nieskończonej długości. Sprowadzimy sobie to wymiarem do zera, do punktu zera. Czyli tak, łapiemy punkt, łapiemy oś, mamy 72,6, powinno być 70
tam bodajże 4 mm nawet, więc tutaj widzicie, że w momencie, kiedy tworzymy oś, jest jeszcze większa skala błędu, ale ta skala już jest zauważalna gołym okiem. Tamta skala, skala błędu, która powstała, była na tyle, że tak powiem, niezauważalna, że no, jedna osoba właściwie to zaobserwowała, o ile ktoś, że tak powiem, oglądał ten film do końca. I teraz jak tą oś tutaj opisać prawidłowo? Zobaczcie, że na cylindrze, który nie jest pełnym cylindrem, dostaniecie błąd. Natomiast jak zrobić, żeby było prawidłowo? Skasujemy tą oś, żeby nie było wątpliwości. Utworzymy sobie jeszcze raz nową oś, ale uwaga, otworzymy na krawędzi. I teraz co się stanie? Mamy oś krzywizny. I teraz w tym momencie dopiero mamy faktycznie w centrum tego walca postawioną oś. Zaakceptujmy teraz ten wybór, przejdźmy jeszcze raz do płaszczyzny, zróbmy sobie szkic, zrzutujmy sobie oś konstrukcyjną, zróbmy podobnie ten zabieg, czyli złapiemy z punktu, łapiemy do osi konstrukcyjnej, zobaczcie, mamy równe 74 mm. Jest tak jak trzeba. Teraz już błędu nie ma. Natomiast podczas ustawienia tego parametru możemy również polegać na określeniu osi. I gdybyśmy sobie wzięli pierwszą oś główną, również mamy przesunięcie, powtórzenie z tego, co było na cylindrze. Również dostalibyśmy błędny wynik. Trzeba uważać. I tak samo jeżeli chodzi o tworzenie punktu konstrukcyjnego, ponieważ tworzenie punktu konstrukcyjnego również w tym przypadku byłoby bardzo wygodne i łatwe. Bo zobaczcie, utworzymy sobie, tylko teraz tak, te szkice sobie skasuję, żeby nam tutaj nie przeszkadzały. Wybiorę sobie punkt konstrukcyjny i teraz zobaczcie, mogę wybrać okrąg i mam dwie opcje. Środek krzywizny, środek masy. Zobaczcie, jak ten punkt chodzi. Także środek masy tego przekroju pozbawionego ciągłości pełnego cylindra, zarysu, czyli okręgu. Natomiast środek zarysu, no to ta krzywizna już jest prawidłowa. Środek ciężkości widzimy, że mamy przesunięcie, więc trzeba się pilnować. I teraz, gdy sobie w ten sposób wybierzemy, to dokończymy sobie za pomocą punktu konstrukcyjnego, ponieważ zobaczcie, jakie to jest wygodne. Idziemy do szkicu, zrobimy sobie tylko przekrój, zrzutujemy sobie narzędziem do rzutowania punkt na szkic i teraz poprowadzimy sobie prostokąt z dwóch punktów, czyli łapiemy się za nasz środek i przechodzimy do osi X, żeby się tutaj pełnym zarysem związać. Jeżeli nie związało, wybieramy wiązanie przynależności punktu do innego elementu. Teraz oś o nieskończonej długości, ustalamy wymiar średnicy na 12 mm, czyli 6 na promieniu i następnie co robimy? Wybieramy, tworzymy sobie jeszcze oś konstrukcyjną, czyli przełączamy się tym przyciskiem, który się nazywa Toggle Construction Geometry na tworzenie elementów konstrukcyjnych, co podświetla się na kolor niebieski. Wybieramy sobie oś i możemy sobie tutaj, że tak powiem, nałożyć. Powinno to być prawidłowo zrobione. I teraz jak sobie wyjdziemy, to jesteśmy w stanie sobie to obrócić w pełny sposób, oczywiście wybierając stworzoną tą linię konstrukcyjną OK. I teraz dopiero mamy prawidłowo położony otwór, stworzymy sobie szkic kontrolny. Troszeczkę sobie tutaj źle teraz złapałem. Jeszcze raz wybieramy sobie rzutowanie, jeden okrąg, drugi okrąg, widzimy, wszystko leży w centrum. Teraz dopiero jest prawidłowo wykonany model. Także widzicie, tutaj był przypadek, gdzie szukałem błędu na rysunkach, a sam innego kalibru błąd popełniłem podczas wykonywania modelu, co, że tak powiem, nastąpiło ze względu na jakby utratę koncentracji podczas tego, co mówiłem, a co finalnie zrobiłem. I teraz konsekwencje tego i dlaczego ten błąd powstał, a na przykład nie powstał, gdy robiliśmy tą samą metodą początkowo ten otwór. Ponieważ gdy robiliśmy otwór pierwszy taką metodą, to teraz przejdziemy sobie tutaj do jego prześledzenia. Zobaczcie, mieliśmy tutaj 2 stopnie, które pilnowały naszego bezpieczeństwa ze względu na prawidłowe zabazowanie. Po pierwsze, główna oś, względem której obracaliśmy. Po drugie, rzutowana krawędź była z pełnego zarysu cylindrycznego. Z pełnego tutaj okręgu rzutowana krawędź. Tutaj, gdyby to żebro było niższe, wtedy byłoby OK, bo mielibyśmy fragment pełnego cylindra i ta krawędź byłaby zrzutowana prawidłowo. Niektóre programy bardziej profesjonalne nie mają z tym problemu i przed takim błędem by nas uchroniły, bo potrafiłyby zaproksymować jakby tą cylindryczność. Natomiast
Tak jak w innych filmach obserwujecie, zwykle w ten sposób nie postępuje. No tutaj akurat, że tak powiem, sam sobie pułapkę zrobiłem na to i tego nie zaobserwowałem. Natomiast jak widzicie, trzeba się pilnować. I teraz, skoro już mamy taki błąd, to jak się przed tym uchronić? Przede wszystkim pilnować geometrii. Zwracać na to uwagę, co rzutujemy, w jakich sytuacjach, czy to, co chcemy uzyskać, jest zgodne z naszymi zamiarami. Po drugie, czy byśmy na przykład tworząc rysunek wyłapali ten błąd? Niekoniecznie. Moglibyśmy go wyłapać na przykład w sytuacji, kiedy byśmy rzutowali osię zarysu ze środka. Wtedy byśmy zobaczyli na linii wymiarowej na przykład podczas wymiarowania, że coś nam wymiar nie gra. Albo w ogóle byśmy tego nie zaobserwowali, gdybyśmy złapali osię z zewnętrznego zarysu i względem niego pociągnęli sobie linie wymiarowe. Chyba że ktoś by na tyle był jakby czuły, że w momencie jakby nałożenia linii wymiarowej i obserwacji pomocniczej linii wymiarowej zaobserwowałby, że środek nie leży do końca na linii. To byłaby metoda na obserwację takiego problemu. Teraz kolejna sprawa. Kiedy jeszcze z takimi błędami mamy do czynienia? To znaczy, kiedy podczas modelowania właśnie kiedy stracimy koncentrację nad przygotowaniem modelu i nad wymiarowaniem, jesteśmy w stanie takie błędy popełniać. Na przykład podczas tworzenia złożeń. Tworzymy złożenia, ustalamy różnego rodzaju wiązania. Nie zawsze są to wiązania od razu, że tak powiem, docelowe, ponieważ czasami ustawiamy sobie, kontrolujemy wymiary, łapiemy sobie bazy i czasami są sytuacje, kiedy podczas takiego dopasowywania finalnie nie poprawimy tych wiązań. Na przykład coś sobie przesuniemy, zapomnimy tego w pełni już zmiarować. Wówczas zachodzi taka sytuacja, że podczas rysunku często się okazuje, że gdy zaczynamy wymiarować, nagle nam wymiary nie grają i na przykład rozchodzą się osie względem siebie, jest jakieś przesunięcie osi, więc tutaj tworzenie szkiców, tworzenie nawet prostych rysunków kontrolnych jest dobrą metodą na wyłapanie takich błędów. Więc tak pokrótce, nawet specjalnie wstępu na przywitania nie zrobiłem, chciałem właśnie tak dograć tutaj, żeby tą kwestię wyjaśnić, no i zwrócić uwagę na to, jak bardzo istotne jest pilnowanie tej geometrii, także można by powiedzieć, że modelowanie to prosta sprawa. Czasami skupiamy się na ograniczeniach FreeCAD-a i walce z nimi, a tu możemy bardzo w łatwy sposób popełnić błąd podczas prostego rzutowania krawędzi, kiedy nie zwrócimy uwagi na to, co my faktycznie rzutujemy i jak się to dla nas kończy. Także jeszcze raz uczulam i przestrzegam przed tym, żeby w momencie tworzenia geometrii odniesienia naprawdę zwracać uwagę na to, co otrzymujemy i czy to da nam dobry rezultat. W razie wątpliwości sprawdzić, szczególnie na początkowych etapach, bo jak widać nawet po wielu latach codziennej pracy takie błędy się przytrafiają, czego wszystkim i sobie życzę, by było ich po prostu jak najmniej. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Kolejny odcinek już realizujemy w programie Solid Edge.